Cześć, witamy w kolejnym odcinku Krok za krokiem. Dzisiaj zdobywamy najwyższy szczyt gór Orlickich, czyli Wielką Deszcznę. Pozdrawiamy z Czech! Wielka Deszczna to najwyższy szczyt gór orlickich, położony dokładnie na granicy Polski i Czech. Wznosi się na wysokości 1115 metrów nad poziomem morza i leży pomiędzy Dusznikami Zdrojem a czeskim Destnem w Orlickich Chorach. To właśnie tutaj spotykają się dwa kraje, a łagodne grzbiety gór orlickich tworzą naturalną granicę między nimi. Jesteśmy na parkingu i z parkingu właśnie tutaj takiego, to się nazywa Destne Orl. O, tu jest taka zastawka, czyli przystanek autobusowy i nazywa się tak, jakbyście chcieli. O, a tu jest parking darmowy. A my schodzimy tutaj tą dróżką i zaraz ruszamy na szlak. No to jesteśmy Serlich Sedlo, czyli przełęcz pod Serlichem. W tamtą stronę 200 metrów będziemy mieli Masarykową chatę. I po zdobyciu Wielkiej Destny na pewno tam sobie pójdziemy i coś pysznego zjemy. A stąd wędrujemy. Jak zobaczycie, Wielka Destna 3 km w tamtą stronę czerwonym szlakiem. I tak wyruszamy. Na trasie mijamy przedstawiciela, bardzo proszę, miejscowej fauny, a tutaj jak zobaczycie czerwony szlak, bardzo przyzwoite oznaczenie. Dróżka jest bardzo sympatyczna, ośnieżona. Jak widzicie, Małgorzata szczęśliwa. Podejście nie jest strome, póki co. Póki co, słuchajcie, to jest początek trasy, więc jeszcze wszystko może nas czekać. Nie jest stromo. O, Małgorzata wbija w kadr, jak zwykle. Oczywiście. Słuchajcie, no na razie zobaczymy, co nas będzie czekało dalej. Ale na razie to jest naprawdę, powiedzmy sobie, autostrada w górę. Więc Raczków na razie nie zakładamy, bo nawet nie jest ślisko. Taka pokrywa śnieżna, która leży tutaj, ma całkiem fajną przyczepność do naszego obuwia, więc nie ma co tutaj, jak się zrobi to aczkolwiek mamy je ze sobą, więc w razie czego jesteśmy przygotowani. nauczeni doświadczeniem. Także już wiemy, że raczki muszą być w pobliżu. Oczywiście. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Cześć, cześć. Z Wielkiej Deszczny idziecie? Postanowiliśmy troszkę przyspieszyć kroku ze względów technicznych, no bo bateria niestety w takiej temperaturze wytrzymuje bardzo mało, a dwa, że no jednak jest cieplej, chociaż jak się ruszamy. Chociaż warunki naprawdę nam sprzyjają, co prawda słońca nie ma i już nie będzie podczas naszego wyjazdu, tak mówi Niestety, pogodynka. niestety. Na kilka dni tylko jeden słoneczny. Tak. No ale trudno. Tak czy owak, pogoda jest całkiem sympatyczna. Jest Bo- -1. Tak, -1. Nie sypie jakoś specjalnie, tam jakiś drobny coś tam pruszy. Także całkiem sympatycznie się idzie. Aczkolwiek obawiamy się, że widoków nie będzie. Ale Ale dobra, słuchajcie, czekamy. jak ja tak sobie idę i patrzę, to widok mam przepiękny. Małgorzata idzie koło mnie. Tak, to ja. Małgorzata, Tak. opowiadaj, Ale czemu my tu jesteśmy? no, po pierwsze dlatego, że Wielka Destna, czasami zwana również Wielką Deszczną, to najwyższy szczyt gór orlickich. Po pierwsze. Po drugie, dlatego, że należy do korony Sudetów. A to jest kolejny cudowny program, który będziemy robić. Cieszysz się? Strach. W koronie Sudetów mamy nie tylko szczyty polskie, ale również czeskie. I ten właśnie należy do jednego z nich. Poza tym, moja ulubiona odpowiedź, bo nas tam jeszcze nie było. I poza tym
Jest tam zadziwiająca wieża widokowa, taka, której też jeszcze nie widzieliśmy. Więc będzie okazja napić się herbatki naprawdę w przyjemnych okolicznościach. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Mam nadzieję, że Wy również. Na razie idziemy spokojnie i łagodnie pod górę. Jesteśmy Słuchajcie. na rozdrożu. Jesteśmy sedlo pod Serlichem. Zakładamy, że chodź tutaj oznacza, Zobaczcie, że idź w tym kierunku. jakie cudne. Tudy peski. Chodź tutaj. Ale Tudy peski. odnoszę wrażenie, że on idzie w drugą stronę, więc idź do tyłu, może tu. A tutaj narty biegowe. Cudnie. Dobra. Po prostu cudnie. Idziemy. Idziemy tędy. Idziemy. Zbliżamy się do punktu postojowego, gdzie pewnie spożyjemy jakąś pyszną herbatkę cieplutką, którą zabraliśmy oczywiście ze sobą, aczkolwiek Małgorzata swojej zapomniała. Ale ja mam, także napijemy się. O, mamy nasze uniwersalne poddupniki, które sobie położymy. A tu mamy, o, tak ładnie. Żeby też nie... Ła, dlaczego? Dobra, herbata, raz, dwa, poddupnik jest? Kto ma poddupnik? Nikt. Ha! A ja mam, proszę bardzo, bo ja nie po to kupuję, żeby trzymać w pokoju, tylko żeby usiąść sobie. Proszę, siadaj. Dobrze, to ja usiądę. No to ja mam spodnie amerykańskie, więc... Dobra, dziewczyny, pijemy herbatę. Kto pije herbatę, temu jest ciepło. Kto pije herbatki, jest piękny i gładki. Bardzo taki fajny punkt. Myślę, że to jest świetny pomysł. Dobra infrastruktura, żeby sobie odpocząć, wypić herbatkę, coś zjeść. Zarówno zimą, jak i latem, więc jak najbardziej. Proszę, napij się jeszcze. Słuchajcie, zachęcamy do tego, jeżeli oczywiście lubicie podróże z nami, aby nam kupić wirtualną kawkę, wesprzeć nas, rozwój naszego kanału, dlatego że już w tej chwili możemy, znajdziecie to oczywiście pod filmem na YouTubie, także będzie nam bardzo miło, jeśli to zrobicie. Po herbatce od razu siły witalne wracają, to może opowiemy trochę o tych górach orlickich. Bardzo proszę, nie wiem, co byście chcieli usłyszeć ode mnie o górach orlickich. To może... Może zacznę tak. Małgorzata, powiedz. Góry Orlickie to oczywiście Sudety Środkowe, czyli ulubione pasmo górskie Macieja. I jest to dosyć malutkie pasmo górskie, w większości po czeskiej stronie. Po polskiej nieco ponad 200 km², więc umówmy się, szału nie robi. Natomiast ogólnie same góry to jest długość mniej więcej 50 km, całe pasmo górskie. Długość mniej więcej 50 km, szerokość między 15 a 20, więc takie sobie niewielkie, ale sympatyczne. Stanowiły swego czasu naturalną granicę pomiędzy państwem kłodzkim, pomiędzy Kłodzkiem, a właśnie Czechami i tak do tej pory zostało. A dodatkowo cecha charakterystyczna, no że są takie zerodowane mocno, już w trzeciorzędzie, więc porośnięte, dosyć wypłaszczone, nie ma tutaj żadnych ostrych grani, nic złego się nie dzieje, a dodatkowo obfitują w torfowiska, no między innymi torfowisko pod Zieleńcem, chociaż to już bardziej być może przynależy do Gór Bystrzyckich, i liczne potoki, liczne źródełka, między innymi właśnie źródła dzikiej Orlicy. Także takie sympatyczne, spacerowe góry, takie właśnie, których Maciej za bardzo nie lubi. Ja pamiętam w trzeciorzędzie, jak tutaj byliśmy, to one właśnie takie rodowały, nawet taki hałas był specyficzny. Pomalutku zaczyna coś tam drobnego sypać. Deszczów nie będzie. Na razie to jest takie, no taka mgiełka, powiem Wam, w dali widać.
A słuchajcie, mam nadzieję, że Małgorzata się przekona do zimy, bo ona nienawidzi zimy i cały czas torpedowała nasze starania o jakieś wspólne wyjazdy, bo oczywiście my tu z Nataszką i z dzieciakami lubimy sobie wyskoczyć zimą, ale Małgorzata pierwszy raz z nami tak na taką wędrówkę ruszyła. No i widzę, że jej się całkiem nawet spodobało. No oprócz tego, że są przepiękne widoki, to myślę, że też jakby dobre przygotowanie się do takiej wędrówki jest bardzo istotne. Także mam nadzieję, że już teraz będziemy razem śmigać. A jak zobaczycie, to jest trasa biegowa. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj śmigają narciarze. Hello! Cześć! Ahoj! Hi! Ahoj! To jest dosyć charakterystyczne dla w sumie trochę gór orlickich, ale na pewno dla Wielkiej Deszty, to, że my właściwie się nie wspinamy. My właściwie tak naprawdę wędrujemy cały czas, troszeczkę trawersujemy tutaj zbocze, także naprawdę no nie zmęczycie się, nie? To jest po prostu bardziej wędrówka i spacer po górach niż wspinaczka, więc spokojnie każdy da radę. Ale co zasługuje na podkreślenie, że tutaj, po tej czeskiej stronie, nie wiem, być może po polskiej też ciut wyżej, natomiast tu jest śniegu znacznie więcej i tu się nogi zapadają już rzeczywiście w śniegu, jak się wejdzie poza drogę. No i to widać od razu, że tego śnieżku jest dużo. I dodatkowo spotykamy bardzo wielu narciarzy biegowych. Także, no nie wiem, po polskiej stronie tego nie spotykaliśmy. Tutaj rzeczywiście jest ich więcej. Dołączył do nas taki bohater właśnie z czeskiej strony. Nie wiemy, jak ma na imię, ale ma strasznie długą smycz. Jest przyjazny, sympatyczny. Chyba wytycza nam drogę. Widoczków to tu dzisiaj nie będzie za bardzo. Także będziemy musieli sobie wyobrazić, że jest pięknie. Mimo że ogólnie nie przepadam za zimą, to Wam powiem, jest bajkowo. Jest z tymi oszronionymi, ośnieżonymi drzewami. Naprawdę wygląda to fajnie. Trochę takie opowieści z Narni, tak mi się kojarzą. Naprawdę fajnie. A coś tu mamy. Coś nam się tutaj pokazuje. No zbliżamy się do jakiejś ładnej, no chatka to nie, bo to widać, że nowoczesne, elegancko zrobione, ładnie wykończone. Także może to jakieś schronisko malutkie albo jakiś inny punkt. Zaraz sprawdzimy. No. Jest na pewno kominek, są toalety, tu jest mapka, Orlickie Chory Sewer. Okej. Temperatura otwarte, otwarte. Aha, czyli tu jest takie miejsce, gdzie Ale zamknięte. zamknięte, czyli tu się można ogrzać. Bardzo fajne miejsce, zobaczcie. Tu cennik jest, ale niestety zamknięte teraz. Ale sympatycznie. Bardzo fajne to miejsce było. Tutaj, gdzie można sobie odpocząć. No, bar jest zamknięty, ale tak czy owak miło, że można sobie też herbatkę wypić. Fajnie jest. No idziemy dalej zobaczyć, co Wiesz, tutaj. jak był fajny. Jesteśmy na rozdrożu. Małgorzata coś tutaj znalazła i pewnie się zastanawia, w którą stronę ma pójść. Bo mamy tak. Można iść tu, chodź tu.
chodź tam i chodź tam. Albo zjedź tam. Ta-da-da-da! Wielka Destna! A, to my już jesteśmy na miejscu. Dzień Czyli dobry, dzień dobry. Ten bar to był, że tak powiem, dla tych, którzy zdobyli, to była nagroda. Dla tych, co zrobili Wielką Destnę. Słuchajcie, Aczkolwiek 103, a dlaczegoż Wikipedia mówi 1115? Tak, tutaj mamy 1103. No właśnie. I tego nie wie nikt. A gdzie jest ta wieża, o której obiecałaś tą wieżę? Myślę, że Wielka Destna Wrychol. Tak bym obstawiała, że Wrychol. Musimy iść Wrychol. tu. Myślę, że Wrychol. Dobra, Czekaj. ktoś jeszcze się upewni. Chociaż jest napisane idź tu. Ludek jest w drugą stronę, co prawda, i mówi idź tam, ale chodź tu. Tak, Wielka Destna Rozchledna. Tu jest... tu będzie, tutaj. Z tego punktu jest 500 metrów do wieży widokowej. Mam nadzieję, że coś tam z niej zobaczymy, bo pogoda, jak widzicie, taka Ale zrobiło się urokliwie. Zrobiło się tak, no teraz bardziej intymnie, także bardzo fajnie. Ładnie. No i wyłania nam się sylwetka, naprawdę powiem Wam, bardzo oryginalnej, powiedziałbym nawet pięknej wieży, nowoczesnej. U góry pewnie niewiele widać. No i zobaczcie, niespodzianka. Okazało się, że rzeczywiście Wikipedia nie kłamała. Czyli Wielka Destna 1115. I to chyba tu jest ten właściwy szczyt, a nie to, co widzieliśmy przed chwilą. Czyli 1115 i to tutaj sobie zaraz zrobimy zdjęcie. Słuchajcie, jest urokliwie. Pokazywaliśmy Wam, jest bajkowo, jest właśnie troszeczkę jak w Narni. Ale jak patrzę na taką tablicę, to mi troszkę żal, że jesteśmy w okresie zimowym, kiedy nie ma wegetacji i jest, no, tak właśnie jak jest. Bo Góry Orlickie mają naprawdę wiele do zaoferowania. Spójrzcie, jak to jest pięknie. A ja nie żałuję, jest fajnie, zima jest ekstra, więc naprawdę chodźcie zimą. Zobaczcie, jak jest sympatycznie. Zobaczcie, to jest naprawdę arcydzieło architektury. Po pierwsze informacja, po drugie rzeczywiście jakie były założenia architektoniczne właśnie tej wieży. Idziemy się przekonać, czy rzeczywiście nic nie widać. No tak, weszliśmy i tak jak się spodziewaliśmy, nic nie widać. I dronikiem też nie polatamy, bo bardzo wieje. Bardzo proszę, zrób zbliżenie. Proszę, po czesku mamy na przykład Jawory chory, Ruprechticeśki Szpiczak, tak? Ale na przykład już Strzelniec Wielki, Góry Stołowe, bardzo ładnie. Po polsku, bardzo proszę. Góry Sowie, Wielka Sowa, jak najbardziej po polsku. Góry Barskie, Szeroka Góra. Także można się tutaj odnaleźć. No niestety nie dane nam było. Ale wieje, powiem Wam, tak dość. No szkoda, myślałem, że tu zobaczymy coś jeszcze z góry dronikiem, ale to się nie da. Wracamy tą samą trasą, więc nie będziemy Wam nagrywać tego samego w drugą stronę, ale zabieramy Was na coś pysznego, w nagrodę za zdobycie góry, na coś pysznego do Masarykowej chaty. I tam się spotkamy, tam Wam opowiemy. Na razie!
miałem już nic nie nagrywać, ale opowiem wam tą historyjkę. Mówiłem Małgorzacie, żeby poszła już sama, a ja chciałem jeszcze polatać chwilę dronem, żeby tutaj coś porobić. No oprócz tego, że miałem przygodę z dronem, który mi uciekł i nie mogłem go znaleźć, to oprócz tego pomyliłem drogi. Oczywiście zaaferowany. I zamiast zejść po prostu, właśnie tu, w dół, to poszedłem dalej prosto, nie patrząc też na tablicę, gdzie jest jasno jak W napisane, że to są tylko drogi dla narciarzy. No i zostałem pouczony, zresztą bardzo słusznie, przez jednego pana, że tamtędy się nie chodzi. No ale zorientowałem się już wcześniej i cofnąłem się, no kosztowało mi to 20 minut drogi. Także Małgorzata już dotarła do Masarykowej chaty, już do mnie dzwoniła, że absolutnie odmówiono jej płatności kartą, więc no cóż, musiała wyjść, bo gotówki nie mamy i czeka przy samochodzie i już tam na pewno psioczy, że ja się zgubiłem i będę dopiero za 15 minut, jak mi tu pokazuje nawigacja. Dobrze, że chociaż ta nawigacja tutaj działa, bo tak to by był dramat. No i dotarłem do Masarykowej chaty. Jest to jedno z dwóch schronisk w Górach Orlickich. To akurat 1014 metrów nad poziomem morza, drugie to Orlica. Mam nadzieję, że uda nam się wam pokazać również to schronisko. Wiem, że Małgorzacie tutaj nie udało się zapłacić kartą. Kiedyś tu już jedliśmy, więc jedzonko jest na pewno dobre. Mi się udało zapłacić kartą kiedyś. Zobaczymy, wejdę do środka, pokażę jak to wygląda. No i słuchajcie, i tu nam się kończy nasza przygoda wędrówki na Deszczne. Co mogę powiedzieć? Naprawdę warto. Sympatyczna droga, rekreacyjna. Myślę, że taki poranny rozruch to jest idealna sprawa. Żadnych większych przewyższeń. Bardzo fajna infrastruktura. No, wieża naprawdę robiąca duże wrażenie. Na plus duży zasługuje również infrastruktura, która jest oczywiście przygotowana pod narciarzy zjazdowych, natomiast również dla turystów pieszych wszystko jest pięknie oznakowane. Także naprawdę macie ochotę, przybywajcie tutaj, warto Deszczynę zdobywać. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście tutaj na tym szczycie, czy znacie tą wieżę, a może czy zachęciliśmy was do zdobywania tego szczytu, a może macie jakieś inne uwagi. Bardzo chętnie słuchamy i czytamy wasze komentarze. Możecie nam też postawić wirtualną kawę, także serdecznie zapraszamy. To wspiera rozwój naszego kanału. No i oczywiście subskrypcje to jest jakby najbardziej istotny element, który pozwala nam sięgać coraz dalej i zapraszać nowych oglądających do naszych przygód. Także do następnego razu, trzymajcie się, hej!